Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Medieval Dynasty. Na początku odcinka chciałbym powitać wszystkich moich widzów i od razu uprzedzić, żebyście się nie przestraszyli, bo tak sobie pomyślałem, miałem to przerobić teraz poza nagrywkami, ale moglibyście doznać lekkiego szoku, więc tak uznałem, że po prostu zrobię to przy Was. Postanowiłem przerobić naszą osadę i nadać jej takiego charakteru bardziej w nowoczesnym ujęciu, tak to chyba ujmę, bo jeśli chodzi o takie średniowieczne, no to porozrzucane domy, ja już nawet mam zarówno jeśli chodzi o taki świat średniowiecza, a tutaj chciałbym stworzyć coś ładnego dla oka po prostu, więc tak to będzie wyglądać. Jeżeli ktoś nie będzie chciał na to patrzeć, no to nie ma sprawy. Wahałem się właśnie, czy to nagrywać, czy nie, natomiast po prostu ominiecie sobie ten odcinek i tyle. Ale jeżeli chcecie ze mną tutaj przebudować tą osadę, to wrzucajcie łapki pod tym filmem, wrzucajcie komentarze i co, lecimy z kolejnym odcinkiem. Inny niż zwykle. Myślę, że nawet te dwa odcinki będą inne niż zwykle, więc bierzmy się do pracy, bo chciałbym jeszcze zdążyć coś przynajmniej przygotować przed jesienią. Dobra, i ja muszę sobie pierwsze co, to dużo rzeczy muszę poniszczyć, a w zasadzie to głównie drogi, bo chciałbym zrobić dwie drogi przecinające się i takie można powiedzieć główne. Także muszę sobie to wszystko tutaj, może na razie tyle. Tu mam wytyczoną tą jedną ścieżkę i teraz tak, tutaj będą pola i te pola tutaj zostawiam, tylko ja sobie, wiecie co, delikatnie wytyczę już tutaj ogrodzenie, tak żebym ja się też tego już trzymał. Dobra. Zostawiam tak. Tu jest w porządku. I jeszcze jedna rzecz. Tu będzie nam się przecinać w tym momencie nasza droga. W ogóle do budowania drogi używam pola. Znaczy do budowania, do wytyczania, żebyśmy sobie mogli poustawiać te budynki w miarę równo. Dobra, aha, musimy to jeszcze zniszczyć. Mam taki pomysł w głowie, jakby to zrobić, żeby naprawdę robiło taki fajny efekt wizualny. Tą drogę też musimy usunąć. Nie wiem, czy to przerobię, czy nie, ale postanowiłem dostosować sobie miasto do pola, czyli ustawić tak drogi, jak idzie nam tutaj pole. I tak też budować to miasto. Myślę, że to jest całkiem fajny pomysł i taki dobry tip na początek, jakby ktoś potrzebował aha, tu sobie troszkę, żeby jednak sobie tak to organizować w miarę, żeby to porządkować właśnie pod te kierunki świata. Tutaj
I w tym momencie sobie pociągniemy drogę tam. A dobra, to już więcej nie musimy, ale już mamy tak mniej więcej to wytyczone. I teraz tak, tutaj robię tak, że jeszcze muszę sobie zrobić, czekajcie, muszę sobie tu zrobić, bo ogólnie to ta główna droga, czyli praktycznie ta, która pójdzie tu i tam, i tak samo ta. Pytanie tylko, czy ta będzie główna. No właśnie, czy ta będzie główna, czy jakąś główną tutaj bardziej nie zrobić? Czy ta nie będzie poboczna, wiecie? Dobra, zróbmy na razie tak. Ale nawet jeśli, to my musimy sobie zrobić... Aha, no i poczekajcie, bo teraz tak. Ja chciałem kupić dekorację. Dekoracja, naturalne, donice i tutaj jest ta prostokątna donica. Kupmy to. Chciałbym ją obrócić w ten sposób. Zrobić ją po prostu w ten, o coś takiego. Dobra. I w tym momencie sobie zrobić jeszcze rolnictwo, ok. I tutaj puścić drugą drogę. Tak. Zrobić taką, wiecie, dwupasmówkę, nie? Przesuń. A pomiędzy sobie wpasować takie donice. Coś tu powrzucamy, ale to później sobie będziemy dekorować. Dobra, ją też muszę trochę wyprostować, ale to nie ma znaczenia. I teraz tak, droga, tylko że ja tą drogę... To prawda jest taka, że tutaj nie mogę. Kurde. Czyli może, poczekajcie, może ja bym musiał to zrobić w ten sposób. Jak mi się tu zrobi ta droga? Takie coś jakbym pociągnął. Kurde, no cały czas się tutaj tak zastanawiam. Jak to... No właśnie, dlatego nie chciałem nagrywać odcinka, żebyście się nie zanudzili, ale będę musiał troszkę metodami prób i błędów tutaj pokombinować. A jakbym... Czy ja dam radę przesunąć na drodze? Tak stricte na drodze nie, ale tutaj po prostu w ten sposób można by ją postawić. Dobra. Czyli teoretycznie jakbym teraz na przykład usunął sobie to. A, tu mam jeszcze ten niski płot. Buduj, droga i teraz ta sama sytuacja tu. Mamy szeroko.
Dobra, to środkiem by to może można było zrobić. No dobra, tak z tym prostym to tak średnio mi wyszło. No dobra, ale coś takiego na przykład. Dobra. I teraz dom. To pójdzie tam prosto przez wioskę. I teraz tak. Wejście można by zrobić do każdego domu z pobocznej ścieżki, nie? Czyli tak jakby stąd. Tylko pytanie, czy na przykład przed domem robić im jeszcze taki ogródek. Dobra, muszę sobie tutaj jeszcze wziąć i teraz tak. Rolnictwo, pole i zrobić od drogi, czyli w zasadzie tutaj dwa takie. I tu zrobić im ten dystans, znaczy ten dystans, taki ogródek, który będą sobie mieli, czyli to by było tutaj. Przesuń na razie. Troszkę sobie to na razie przesuniemy, bo tu byśmy mieli ścieżkę i to sobie pójdziemy tam. Tu robimy ogródek z jednej i tu robimy ogródek z drugiej. Czyli tak byśmy sobie zrobili. I dwa pola w lewo. Dobra. Tu możemy ciągnąć dalej tą drogę, ale tu byśmy już mieli to pierwsze, ten pierwszy dom przesuń. I wejście sobie robimy od tej strony, tylko czekajcie, bo muszę to jakoś ustawić. Dobra. I robimy w ten sposób. I teraz on tutaj, ten domek, ma jeszcze przestrzeń, żeby spróbować mu zrobić coś tutaj dookoła. Tu spróbujemy na razie zostawić. W ogóle chciałbym zrobić ścieżkę przy rzece. Ścieżkę przy rzece, ale to sobie zostawimy. Teoretycznie ten dom byłby tutaj tym domem ostatnim. I teraz pytanie, czy nam jeszcze by wszedł tutaj ten jeden. Muszę go wziąć, przesunąć. Czy my go tu gdzieś... Kurde. Najgorzej. Za duże te domy zrobiłem i teraz nie mam gdzie ich przestawiać. Kurde. No dobra, to weźmy... Wiecie co, ale mamy też mniejsze te domy, aczkolwiek to mi nic z tym na razie. Wiecie co, inaczej. Robimy tak, idziemy z nim. Idziemy z nim, chwilowo go damy tutaj. Chwilowo go damy tutaj. A to był ten mój. I my sobie weźmiemy ten mniejszy, albo poczekajcie, jeszcze sobie zanim co, to wyznaczmy sobie teraz ścieżka. To ścieżka jest tutaj. Powiem wam, nie wiem czy nie za gruby projekt. Ale teoretycznie mamy już przynajmniej częściowo załatwione tutaj
Mamy częściowo załatwione... O, Samboja. No, musiałem cię tu szturchnąć. Z dzieckiem na zimie, no wiesz co? Wymyślił tata takie teraz rzeczy w zimie. Dobra, i druga rzecz. Pole tu. He? Ktoś wie, co się stało? Bo... Nie wiem, może mi spadło życie za bardzo. No nie wiem, dobra. Idziemy najpierw coś zjeść, bo widzę, że ja nie zwróciłem uwagi na pasek. Ani życia, ani nic. Może mi się tam coś... Coś tam może się stało, a nie widziałem. Dobra, weźmy sobie bukłak. A weźmy sobie 2 bukłaki. Mamy tyle, to co się będziemy? Oddamy jeden. Coś do jedzenia. No, powiem wam, że nawet jajecznica się kończy, a to oznacza, że musimy zadbać o więcej jedzenia. A żeby zadbać o więcej jedzenia, pierwsze co, to zróbmy jeszcze póki to mamy łowiectwo, chata rybacka. Przypiszmy nowego pracownika tu z przetrwania. Mamy kogoś? Same 2. Ty jesteś wydobycie, ciebie zostawię. Ty jesteś rolnictwo i łowiectwo, też cię zostawię. Rolnictwo i łowiectwo i ty jesteś też łowiectwo. No dobra, Amelia, no z tą 2 musisz iść. Czekajcie, a co jeszcze potrzebuję? Przetrwania. A to jest rolnik, a moglibyśmy wziąć na rolnika kogoś innego, na przykład Dagoberta. Dobra, to przerzućmy Nadmira tutaj i od razu zadania. Pokaż, jakbyś tak wszystko albo inaczej. Albo dobra, zobaczmy tak. Ile płoci jesteś w stanie wycisnąć? 3 płocie dziennie. No i dobra, no to inaczej. A szczupaków ile? No, szczupaków zdecydowanie mniej. Dobra, to chyba będziemy musieli iść na kompromis i zrobimy okonie. Czyli tak, może to usuniemy i pójdziemy sobie tutaj, żebyś połapał ich. Może faktycznie zrób te 3 okonie. Dobra, równo 3 i rybie mięso z okonia. Potwierdź. One jest razy 4 z 1 okonia. No i fajnie, jakby tak zrobić. Pokaż mi. Dobra, praktycznie wyszło tutaj na równo, czyli mielibyśmy prawie 12 rybiego mięsa. I tak by to mogło być, a w takim razie przechodząc do kuchni, gdzie my to mamy? Produkcja, kuchnia, bo coś tutaj jest na rzeczy z wami. Zmniejszyć troszkę tej zupy kremowej na 2, jajecznica na 4, niech będzie i podpłomyki. Dobra, to jeszcze byśmy mogli dodać pieczone rybie mięso. Tak, ile tego pieczonego mięsa wyciśniecie? 2 takie pieczone mięsa.
No dobra, zawsze to coś. A tutaj Zygmunt. Jakby zmniejszyć trochę tego mięsa z sosem do 3. Do zupy kremowej może zrezygnować, chociaż mamy tą kapustę. Mamy dużo mięsa. No dobra, pół zupy kremowej. I dodać jeszcze faktycznie tego rybiego mięsa. To coś tu też wyciśniesz. O, 3 pieczone rybie mięso. No i dobra. Zobaczymy, może coś z tego by było. Jak zacznie brakować, no to będziemy się musieli zastanowić. To wiesz co, to jeszcze zanim przejdziemy dalej, to byśmy sobie ich przypisali gdzieś, co mają tak stać bezczynnie. I mamy tak, na wydobycie. Dobra, wydobycie, oczywiście, że tak. Idźcie mi tutaj, to była Wolisława. Dobra, i pięknie tutaj przycisną w takim razie trochę rudy, kamieni i słomy, ok. Dobra. Czy na tą drugą chatę też mamy kogoś? Nieluba by mogła być, a Nieluba jest drwalem, więc ona też jest wydobycie. Proszę bardzo, tutaj nosi woda jest na 4, tu jest drwal. To co? Może dajmy z ciekawości. Aha, ale to w zasadzie nam nic nie zmieni. Dobra, to nic. Dajemy Dagoberta po prostu. On jest rolnictwo, czekajcie. Łowiectwo. Nie, dajmy Amelię. O Jezu, Amelia ma 1. To są praktycznie ci sami. Dobra, dajmy tego Dagoberta na razie. I oni tych kamieni tu ładnie teraz naczaskają. Dobra, jest ok. Co jeszcze mamy? W rolnictwie kogoś mamy. Szopa rolnicza. Aha, tutaj żeśmy wzięli jednego. Musimy przepisać z powrotem. No to Bernard. Dobra. I do kuźni. A jakby tak przypisać właśnie do kuźni? Czekajcie. Dajmy tą Amelię do kuźni. I jakby tak ona sobie na przykład sztaby miedzi przerabiała. Ruda miedzi razy 2. Nie pamiętam, ile my tam tego zbieramy. Czekajcie. Chata wydobywcza to było tu. 5,34. To możemy w ogóle to usunąć i skupić się tutaj tylko na rudzie. I to będzie 6 kawałeczków. 6 rudy. I tym samym w kuźni te 6 kawałków zrobi 3 sztaby. Dobra. I z tych 3 sztab jakby na przykład robiła taki brązowy nóż i byśmy go sprzedawali. Wiecie, takie coś tam nie za dużo. Zobaczmy, ile w ogóle byłaby w stanie tego narobić. Słabiutko. No dobra, ale póki jakby nie ma co robić, to niech będzie.
Niech będzie. Niech się zajmie, niech się szkoli czymkolwiek. I co? Mamy już wszystkich? Czy jeszcze został? Tu jest młody, tu jest drugi młody. Okej, to jest wszystko. Brak nawozu. Ja im jeszcze tutaj dostarczę nawozu. Ej, ja miałem robić... Wiecie, co miałem robić? Ja nie mam tu czasu na takie teraz zaopatrywanie. Mieli sobie radzić sami. No ale dobra, już im tu zrobię ten nawóz, niech stracę. Muszę jeszcze zobaczyć to, co mi Sebastian pisałeś o tym kompostowniku. Muszę to gdzieś znaleźć. I też to zrobić. Czekajcie, ten nawóz sobie wrzucę. Dobra, jest ok. Zjedzmy, napijmy się, bo znowu nieoczekiwanie zginiemy. Ale czemu tak się stało? Ciężko mi powiedzieć. No dobra, wracamy tutaj do rozkminki. Czyli to mamy, to mamy. Jeszcze raz spróbuję w tym ryzykownym miejscu to postawić. Tak, tak, tak. Dobra. I weźmy sobie tutaj mniejszy ten dom. To jest to. Przesuń. I tu sobie może zmieścimy. Zmieścimy, nie zmieścimy, słuchajcie. Musimy się pozbyć tego pięknego klona. Okej, patyki sobie może zgarnijmy. Odsłońmy trochę przestrzeń, otwórzmy się na świat. A, miałem łopatę. No, nie sprawdziłem. Dobra. Dobra, mielibyśmy tak i teraz jeszcze ważna kwestia to zrobić pomiędzy. Bo o tym prawie zapomniałem, ale teraz tak. Na 2 im... Kurde, wolałbym na 3. Wolałbym na 3 to zrobić z tego względu, żeby jeden, tak jakby jeden kwadracik był do tego domu, droga i jeden kwadracik do tego domu. Ale to pytanie właśnie, czy nam się w takim razie tutaj zmieści. O, Kinga, wszystko w porządku z tobą? Pytanie, czy nam się w takim razie zmieści tutaj domek. Weźmy ten mniejszy. To jest tu. No i co? To bym powiedział wielkie D. Za blisko już wody. Ajajajajajajajajaj. No ale teraz z drugiej strony, jakbyśmy to tylko w takim razie bez sensu tutaj robić już domy. No bo jeżeli tu ma stać jeden dom i mają się zacząć te pola, no to po co w zasadzie? Moglibyśmy tutaj zrobić fajne miejsce, pomosty, przesunąć sobie tą chatkę gdzieś tutaj, zrobić nawet, nie wiem, jedno pole więcej w tą stronę, a domy faktycznie zacząć budować już po drugiej stronie. Jasny gwint. Nie wiedziałem, że to będzie takie skomplikowane. Znaczy, może nie skomplikowane, tylko pracochłonne.
Dobra, słuchajcie, tak musimy zrobić. Tylko w takim razie tą główną ulicę zrobimy sobie dalej. To będzie poboczna, czyli to samo musimy sobie zrobić co tam, czyli tego miejsca tutaj. Pole. Tak. Aha, ale ja znowu nie mam jeszcze... Kurde, żebym się odnalazł w tym wszystkim. Dobra. Lecimy z tym domem dalej. Kurde, najlepiej, tak najchętniej to by było, jakbym wrzucił ten odcinek i się dowiedział od was, czy chcielibyście zobaczyć dalsze losy przebudowy tej wioski, czy zrobicie po prostu samemu i wrócić do nagrywek, jak już będzie gotowa. Bo się tak cały czas zastanawiam, czy jest to dla was ciekawe, czy nie. I chyba przetestuję takie rozwiązanie, wrzucę ten odcinek i po prostu poczekam na wasze głosy. Aha, ale tylko, że to będzie dopiero dla wspierających, więc zanim to wszyscy widzowie zobaczą, to oj, troszkę może minąć, więc no to będę się musiał zdać chyba na zdanie mojego wspierającego. Sebastian, fajnie jakbyś w takim razie mi podpowiedział, czy chciałbyś oglądać coś takiego, czy nie. Czy spróbować sobie zrobić to we własnym zakresie, a wrócić po prostu już tutaj z gotowymi odcinkami. Nie to. To. Tak, i teraz podwójnie rolnictwo, pole. Tak. Ale nawet, wiecie co, tak sobie myślę teraz, że nawet jak będzie ta jesień, to w sumie to niczemu nie przeszkadza. Chyba że będę miał taki alarm, error, cały tutaj na czerwono, wszyscy brak opału, ale co wam się dzieje, brak opału? Czekajcie. Aha, przybyło ludzi i nie ma komu zbierać opału. Zróbmy to na razie w ten sposób. Czy mamy jakieś informacje, ile tego potrzeba? Rzemiosło. Drewno połowe 142 zużyto. Wow, to cały magazyn mi wyczyścili i nie wiadomo, czy to w ogóle wystarczyło. Ale 140 trzeba by, czyli wiecie co? Musi chyba dojść ta drewutnia. Już na tym, co mamy, nie pociągniemy. O, ile pracy. Czyli tutaj praktycznie deski byśmy musieli wyzerować. I jak pociągniemy tutaj pełny opał, to mamy 20, będzie blisko 25, czyli niecała setka.
A my jeszcze potrzebujemy. Tutaj drewutnia, śmiga, kłody, patyki, deski, a ta drewutnia nie ma narzędzi. To tutaj drewutni musimy od razu pomóc. I tą jedną drewutnię chyba będziemy musisz mi na chwilkę zwolnić. Narzędzia miedziane, brązowe. Jesteśmy w stanie zrobić brązową siekierę, tak. To zróbmy na razie jedną. No to będzie, powiem wam, przełomowy odcinek, coś tak czuję. Mogliśmy sobie tutaj robić spokojnie, jak robiliśmy, a ja się wziąłem za takie mocne przerobienie tutaj naszej osadki, ale chciałbym zrobić ją tak fajnie, więc dlatego też taki pomysł. Zróbcie mi tu na razie mniej tych kłód na 25. I to będziemy mieli teraz przy 10 to byłoby 40, czyli będzie 15, czyli około 60. Tam była niecała setka. Dobra, to już powinno wystarczyć. Tak jak jest. Co tam jeszcze się dzieje? Brak żywności. Brak opału, brak żywności. No coś, czego bym się tutaj nie spodziewał po was, naprawdę. Naprawdę mnie zaskoczyliście. Rzucę ci na razie tu kamienny nóż, ale wy jeszcze te noże macie. To może na razie tego futra troszkę mniej. Może tak, dobra, niech jedno chociaż zbierają. Więcej tego mięsa. I się tak zastanawiam, chyba będziemy musieli zwiększyć, ale nie na przykład takie rzeczy, tylko podpłomyki. Tą zupę kremową całkiem zatrzymajmy. Bo ich tutaj przybędzie. No właśnie, mamy już prawie 10. Dobra, 10. I w takim razie potrzebujemy 10 mąki tutaj. I 5, czyli 15 mąki. A w stodole robią 10, troszkę przydałoby się ich tutaj więcej, ale jest, powiem wam, ciasno. Paszę na 4, mąka 1, 3, dobra, tylko w takim razie trochę więcej ziarna trzeba trochę więcej ziarna pszenicy. Tak. I tak. No. Dobra, z opałem powinno być ok. Dobra, mam nadzieję, że już ogólnie będzie ze wszystkim ok. A jak nie, to zaraz się zastanowimy, jak zwiększyć jeszcze to jedzenie. Czy lepiej byłoby na przykład dobudować jeszcze chatę myśliwego? Czy dobudować jeszcze jedno gospodarstwo i mielić więcej mąki? O, może tak.
mielić więcej mąki i przez to zwiększyć te podpłomyki, bo one są w sumie spoko. Dobra, to by tak szło. Teraz mielibyśmy tą kolejną dwójeczkę. Budynki, rolnictwo. Tak, tak. I tutaj ogródki. Tu jest ta ścieżka w poprzek. Tu musimy to usunąć. Dobra. To musimy wam troszkę jeszcze przesunąć. Ale nie przesuniemy tak naprawdę. Czekajcie, czekajcie. Tu będzie ta droga, tu jest ta dwójeczka, to tu może uda mi się to zmieścić. Tak, tak. O. Czyli czekajcie, to byśmy mieli, to tu możemy wejście zrobić od tej strony. Dobra. Czy to się w końcu uda? Tak jak sobie tutaj wymyśliłem. O, coś zaświeciło na zielono, dobra. Najgorsze jest to, że ja tak nie bardzo widzę. Czy my to mamy, czy nie mamy? No. No i dobra, coś by tutaj ten deseń mogło być. Dobra. Buduj. Dalej mamy rolnictwo. Potem wiecie, weźmiemy te pola, wszystkie obsiejemy i... Dobra. Czyli tak, tu jest i teraz możemy sobie przesunąć ile, tylko że ja bym tutaj wjechał tym dużym domem. Ja bym tu wjechał tym dużym domem. Także jeszcze ciebie musimy wziąć stąd. Sorry, moi mieszkańcy, że was tak troszkę poprzenosiłem. Ale robimy coś grubego. I teraz tak, tutaj znowu rolnictwo, pole. O! No dobra. Na 3. Tak. I weźmiemy sobie... No to co? Tu znowu nam się nie zmieści ten dom, nie? Coś tak czuję. Dobra, weźmy ten. Przesuń. Kurde, no i co? Jakieś przeszkody. Tej ścieżki chyba nie jesteśmy w stanie usunąć, nie? No. Kurde. Tylko teraz tak, to może... A może to nic właśnie, złego się nie dzieje. Cały czas się tak zastanawiam, no bo tu jak jest taki główny trakt, to wiecie, zawsze jakieś stragany, zawsze przy takich drogach, nie? Jakieś takie rzeczy z usługami publicznymi i tak dalej. Może by to w sumie nie było głupie.
tak, tak. No albo... Haha. Albo spróbować ten dom zrobić tu na maksa. Chociaż tak się zastanawiam, może po prostu byśmy spróbowali inaczej. Przesuń i wzięlibyśmy na maksa ile się da w prawo. Czekajcie, czy tak by to wyszło, czy nie? To musielibyśmy postawić w ten sposób. O. No tylko, że dobrze by było, żeby z prawej też tak naprawdę było, nie? Kurde. Żeby z tej strony też było miejsce na to, żeby zrobić ogródek. Kurde, no trochę to... I właśnie, no to jest to, że to jest... mi się to bardzo podoba, ja chętnie to zrobię, tylko no niestety potrzebuję na to czasu, a nie zawsze wy macie ten czas, nie? I teraz tak, jakby to zrobić w ten sposób, to tutaj... O... Tu jest wtedy miejsce na ten ogródeczek. Ten dom możemy sobie dosunąć na maksa w takim razie tutaj. Mhm. Tu jest dla niego miejsce. No i teraz tutaj przy głównej, kurde. Wiecie, żeby to miało naprawdę takie wizualne wrażenie, to każdy z domków powinien mieć każdy z domków powinien mieć miejsce na ogródek. A widzicie, ja tu nawet go już teraz nie mogę zmieścić. No, dobra. Tu sobie coś w takim razie wymyślimy innego. Zostawimy to miejsce. Jak będzie tu dom, tam dom. To mi mapy braknie. No dobra, ale w każdym razie plus minus tak by to było. Jako że zbliżamy się do końca odcinka, to ja sobie tu jeszcze porobię troszkę, ale no nie za dużo, tak żebyście też ze mną albo to przeszli, dlatego moje pytanie będzie do wspierającego, czy chciałbyś po prostu zostawić takie odcinki, gdzie przerabiam tą wioskę już tutaj trochę tak pod żyletkę, czy po prostu zrobić to samemu poza nagrywkami, a wrzucić już dalsze losy naszego bohatera. Niemniej jednak, no nieubłaganie zbliżamy się do końca tego odcinka, także na razie dziękuję Wam bardzo za uwagę, no i słyszymy się już niedługo. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, trzymajcie się, cześć!